Kiedy byłem chłopcem, ojciec czytywał mi baśń zatytułowaną Piotruś i czarodziejska nić. Piotruś był bardzo żywym małym chłopcem. Wszyscy go kochali, rodzina, nauczyciele, przyjaciele. Ale miał jedną słabość. Jaką? Zapytałem. Nie nauczył się cieszyć chwilą. Kiedy był w szkole, marzył o zabawie na podwórku. Kiedy był na dworze, marzył o letnich wakacjach. Piotruś nieustannie bujał w obłokach, nie dostrzegając wyjątkowych momentów, które wypełniały jego dni. Pewnego razu, rano, spacerował po lesie nieopodal domu. Gdy się zmęczył, postanowił odpocząć na trawie i wkrótce usnął. Nie minęło parę minut, gdy ktoś zawołał go po imieniu. Piotrusiu, Piotrusiu, dobiegał z góry piskliwy głos. Powoli otworzył oczy i ze zdumieniem ujrzał dziwną, pochyloną nad nim kobietę. Musiała mieć ze 100 lat, a jej siwe, białe jak śnieg włosy spływały z jej ramion niczym wełniana peleryna. W pomarszczonej ręce kobieta trzymała magiczny kłębek, z którego wystawała długa złota nitka. Piotrusiu, powiedziała nieznajoma, to jest nić twego życia. Jeśli choćby trochę ją wyciągniesz, godzina minie w ciągu sekundy. Jeśli pociągniesz nieco mocniej, cały dzień przemknie w minutę. Jeśli zaś szarpniesz z całej siły, miesiące, a nawet lata przelecą w ciągu jednego dnia. Piotruś bardzo zainteresował się magicznym przedmiotem. Chciałbym to dostać, jeżeli można, poprosił. Staruszka szybko się pochyliła i wręczyła chłopcu kłębek z magiczną nitką. Następnego dnia Piotruś siedział w szkole niespokojny i znudzony. Nagle przypomniał sobie o swojej nowej zabawce. Leciutko pociągnął za koniuszek nitki i już bawił się w ogrodzie za domem. Wypróbowawszy w ten sposób potęgę magicznej nici, znudzony szkołą, Piotruś zapragnął przemienić się w nastolatka z licznymi przywilejami, jakie daje ten wiek, a więc znowu wyjął kłębek i nieco mocniej pociągnął za nitkę. No i stał się nastolatkiem. Miał teraz bardzo ładną dziewczynę o imieniu Eliza. Niestety Piotruś nadal nie był zadowolony. Nie umiał cieszyć się chwilą, podziwiać cudów, jakie niesie każdy etap życia. Przeciwnie, teraz chciał być zupełnie dorosły. Ponownie szarpnął nitkę i wiele lat przebiegło obok niego galopem. A teraz był osobą dorosłą, a właściwie człowiekiem w średnim wieku. Jego i Elizę, którą poślubił w międzyczasie, otaczała cała gromadka dzieci. Piotr dostrzegł jednak coś jeszcze. Jego niegdyś kruczo-czarne włosy przetykała siwizna, a uwielbiana, ukochana matka postarzała się i podupadła na zdrowiu. Mimo to nadal nie chciał żyć tu i teraz. Nigdy się tego nie nauczył. A więc jeszcze raz pociągnął za nitkę i oczekiwał zmian, jakie miały nastąpić. I nastąpiły. Okazało się, że ma już 90 lat. Jego gęste, ciemne włosy pobielały niczym śnieg, a piękna młoda żona także postarzała się i umarła kilka lat wcześniej. Wspaniałe dzieci dorosły, opuściły dom i prowadziły swoje własne życie. I oto po raz pierwszy w ciągu całego życia Piotr zdał sobie sprawę, że nigdy nie miał czasu, by go zakosztować. Nigdy nie poszedł z dziećmi na ryby, ani nie wybrał się z Elizą na spacer przy księżycu. Nie posadził sadu, ani nie przeczytał tych wspaniałych książek, które pasjami czytywała jego matka. Gnał przez życie bez wytchnienia, nie dostrzegając wszystkich wspaniałości, które były po drodze. To odkrycie bardzo zasmuciło Piotra. Postanowił pójść na spacer do lasu, gdzie chadzał jako mały chłopiec. Chciał rozjaśnić umysł i ogrzać ducha. No i kiedy wszedł w głąb, zobaczył, że młode drzewka wyrosły na mocarne dęby i cały las zmężniał i wybujał niczym rajski ogród. Położył się na trawie i zapadł w głęboki sen. Po krótkiej chwili usłyszał wołanie: Piotrze, Piotrze! Popatrzył w górę i ze zdumieniem zobaczył, że pochyla się nad nim ta sama stara kobieta, która wiele lat wcześniej dała mu czarodziejski kłębek ze złotą nitką. Jak spodobał ci się mój niezwykły dar? Spytała. Piotr
zdobył się na szczerość. Z początku wydał mi się zabawny, ale teraz go nienawidzę. Całe życie przemknęło mi przed oczyma tak szybko, że nie miałem kiedy się nim nacieszyć. Oczywiście, że musiały być w nim nie tylko wesołe, ale i smutne momenty, jednak nie miałem szans doświadczyć ani jednych, ani drugich. Czuję się pusty. Przegapiłem życie. Jesteś bardzo niewdzięczny, odparła staruszka. Mimo to spełnię jeszcze jedno twoje życzenie. Niewiele myśląc, Piotr poprosił, chciałbym znowu być chłopcem i przeżyć życie od początku, po czym zapadł w głęboki sen. Po jakimś czasie znowu usłyszał, że ktoś go woła po imieniu, otworzył oczy. Kto to może być tym razem, zastanawiał się. Rozejrzał się i z radością ujrzał swoją matkę, pochylającą się nad jego łóżeczkiem. Była młoda, zdrowa i promienna. Zrozumiał, że dziwna kobieta z lasu rzeczywiście spełniła jego życzenie i zwróciła mu poprzednie życie. Pośpiesz się, Piotrusiu, za długo śpisz, spóźnisz się do szkoły, jeśli natychmiast nie wstaniesz, upominała go matka. Nic nie mówiąc, Piotruś wyskoczył z łóżka i od tego ranka zaczął żyć tak, jak nigdy dotąd. Życiem pełnym radości, zachwytów i triumfów. Podoba mi się ta historia, przyznałem. Niestety opowieść o Piotrusiu i czarodziejskiej nitce jest tylko bajką. Tutaj, w prawdziwym świecie, nigdy nie dostaniemy drugiej szansy, by żyć pełnią życia. Dzisiaj masz jedyną okazję, by otworzyć się na dar życia, zanim będzie za późno. Czas prześlizguje się nam między palcami niczym maleńkie ziarnka piasku. Niech ten nowy dzień stanie się przełomowym momentem twojego życia, dniem, kiedy raz na zawsze postanowisz skupić się na tym, co jest dla ciebie najważniejsze. Zdecyduj się spędzać więcej czasu z tymi, którzy nadają znaczenie twemu życiu. Czcij każdy moment. Upajaj się jego mocą. Rób to, co zawsze chciałeś robić. Wejdź na szczyty, na które zawsze chciałeś się wspiąć, albo naucz się grać na trąbce. Tańcz w deszczu, albo otwórz własną firmę. Naucz się kochać muzykę, naucz się nowego języka, przywróć sobie dziecięcy zachwyt. Przestań w imię sukcesu odkładać szczęście na później.